Dzień dobry, cześć. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat tego, jak filozofia Wiedźminów do bycia neutralnym może funkcjonować w dzisiejszym świecie, jak miałoby to wyglądać i na czym miałoby to polegać. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym będziemy sobie analizować jakby filozofię wiedźmińską, porównywać ją do tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie, co ma to wspólnego ze stoicyzmem. Także zapraszam do oglądania. Neutralność nie zapewni ci pomnika, ale z pewnością pomoże utrzymać cię przy życiu. To słowa, którymi Geralt z Rivii podsumowuje swoją życiową filozofię, ale czy ta zasada faktycznie działa i czy może nam pomóc przetrwać w świecie, gdzie każda decyzja, każdy tweet i każdy polubiony post wydaje się być deklaracją wojny jednej ze stron? Każdy fan wiedźmińskiej sagi słyszał o tajemniczym kodeksie Wiedźminów. Ten zbiór zasad, gdzie centralną rolę odgrywa zachowanie neutralności wobec ludzkich konfliktów, stał się fundamentem tożsamości Geralta. Wiedźmini trzymają się z dala od politycznych intryg i walk o władzę, głosi kodeks, a Geralt powtarza to jak mantrę. Ale jest w tym pewien paradoks. Geralt wciąż twierdzi, że jest neutralny, choć jego działania często przeczą tej deklaracji. To trochę jak my scrollujący media społecznościowe w 25 roku i mówiący nie mieszam się w politykę, po czym udostępniający 5. z rzędu artykuł o ostatnich wyborach. Prawda jest taka, że wiedźmiński kodeks neutralności to jest tak naprawdę fikcja. No bo bądźmy szczerzy, Geralt używa tego jako takie swego rodzaju wymówki. Nawet sam przyznaje w jednej z rozmów z Jaskrem, że wiedźmiński kodeks jest tak naprawdę wymówką, żeby wiedźmini unikali po prostu niewygodnych tematów i niewygodnych decyzji w swoim życiu. Brzmi znajomo, to tak jak my, kiedy mówimy, że nie mamy na to czasu albo, nie wiem, to nie jest mój priorytet. To jest mniej więcej bardzo podobne do tego, jakie my decyzje podejmujemy. Próbujemy sobie, mówić, że jesteśmy apolityczni, gdzie prawda jest taka, że polityki nie da się uniknąć. Neutralność Geralta jest paradoksalnie jego charakterystyczną cechą, ale również jego największą wadą. W kluczowych momentach fabuły widzimy, jak ta zasada pęka pod ciężarem rzeczywistości i moralnych dylematów. W pierwszym epizodzie serialu Netflixa Geralt uczy się bolesnej lekcji. Niezdecydowanie jest też wyborem. Ta pozornie prosta myśl ma głębokie implikacje filozoficzne. Jak zauważa filozof William Lane Craig, cytowany w jednym z artykułów o etyce w Wiedźminie, kluczowe dla woli nie jest zdolność do wyboru, inaczej w identycznych okolicznościach, ale raczej z niebyciem zmuszonym do zrobienia czegoś przez przyczyny inne niż samego siebie. Geralt często staje przed dylematami, gdzie każda decyzja prowadzi do jakiejś formy cierpienia lub niesprawiedliwości. Weźmy słynny wybór między Roszem a Jorwetem w Wiedźminie II. Opcja zostanę neutralny po prostu nie istnieje. Tak w słynnym eksperymencie myślowym z rozpędzonym wagonem. Brak działania jest również działaniem z konsekwencjami. W 2025 roku stajemy przed podobnymi wyborami. Algorytmy social mediów niczym czarodzieje z Aretuzy nie pozwalają nam na prawdziwą neutralność. Brak reakcji jest odczytywany jako cicha aprobata. Nie lajkujesz, nie komentujesz, algorytm tak interpretuje twoje milczenie. Tak jak Geralt, który myślał, że może stać z boku podczas masakry w Blaviken, a i tak przeszedł do historii jako rzeźnik z Blaviken. Co ciekawe, podejście Geralta ma wiele wspólnego ze starożytną szkołą myśli, czyli filozofią stoicyzmu. Zobaczcie na to, jakie wyświetlenia zdobywa na TikToku. To jest mniej więcej 2,5 miliarda wyświetleń pod hashtagiem stoicyzm, także a konta na Instagramie powiązane z tą filozofią zdobywają miliony obserwujących. Stoicyzm uczy nas skupienia na tym, co możemy kontrolować i akceptacji na to, co nie mamy wpływu. Brzmi znajomo. Relaks w chaosie. To mantra, którą jeden z użytkowników Reddita odkrył dzięki stoicyzmowi i która natychmiast przyniosła mu spokój podczas chaotycznego poranka z dziećmi. Geralt stosuje tę zasadę nieustannie. Kiedy w Wiedźminie 3 staje przed dziesiątkami trudnych wyborów, jego decyzje zawsze opierają się na tym, co jest w jego mocy, a co nie, na próbie kontrolowania całego świata. Ta postawa stoicka pozwala mu przetrwać w uniwersum pełnym chaosu, potworów i ludzkich intryg.
W 2025 roku, kiedy jesteśmy bombardowani wręcz informacjami z każdej strony, kiedy każdy tweet może wywołać globalną burzę, a algorytmy mediów społecznościowych tworzą nasze bańki informacyjne, podejście stoickie może być naszym srebrnym mieczem przeciwko potworom dezinformacji i polaryzacji. Jednak jest pewien jeden bardzo ważny, kluczowy aspekt neutralności, o którym Geralt przekonuje się wielokrotnie podczas gry, czy też podczas opowiadań czy sagi. Neutralność jest luksusem, na który może sobie pozwolić dopiero wtedy, kiedy żadna ze stron nie jest tak naprawdę zagrożona. W rozmowie z Triss we krwi elfów Wiedźmin staje twarzą w twarz z tą prawdą. Triss wyrzuca mu: świat się wali, a my możemy to obserwować i nic nie robić, albo możemy temu przeciwdziałać. I choć Geralt broni swojej neutralności, to wiemy, że gdy zagrożona jest Ciri czy Yennefer, jego neutralność idzie w odstawkę. To przypomina nam sytuację z 2025. Możemy udawać neutralnych w kwestiach takich jak kryzys klimatyczny, nierówności społeczne czy zagrożenia dla demokracji, ale tylko do momentu, gdy skutki tych zjawisk nie dotkną nas bezpośrednio, nas lub naszych bliskich. Jak mówi Jaskier w Jastunie 3. sezonu serialu, neutralność też ma swoje konsekwencje. Neutrality has consequences too. Wyobraźmy sobie teraz przez chwilę, że Wiedźmin Geralt żyje w naszym świecie w 2025 roku i przegląda media społecznościowe. Prawdopodobnie większość jego reakcji na treści, które są tam zamieszczane, byłaby coś w stylu cholera. Dziś żyjemy w świecie, gdzie nawet filozofia stoicyzmu stała się przedmiotem polaryzacji. Jak zauważa jeden z użytkowników Reddita, stoicyzm jest często krytykowany jako usprawiedliwienie toksycznej męskości, narzędzie dla bogatych, by czuli się lepiej ze swoim bogactwem, czy sposób Doliny Krzemowej na uzasadnienie przepracowania. To pokazuje, jak trudno dziś jest być neutralnym w jakiejkolwiek kwestii. W świecie Geralta wybór między zakonem płonącej róży a wiewiórkami z Scoia'tael był trudny, ale przynajmniej wyraźny. W naszym świecie linie podziału są znacznie bardziej rozmyte i liczne. Nie ma prostego podziału na dwie frakcje. Mamy niezliczone grupy, poglądy, narracje, a algorytmy platform cyfrowych są zaprojektowane tak, aby pogłębić te podziały, zwiększając zaangażowanie użytkowników. Filozofia Geralta, choć wywodzi się z fikcyjnego świata, paradoksalnie ma wiele wspólnego z naszym współczesnym światem. Jordan Peterson, co prawda bardzo kontrowersyjny, lecz ceniony psycholog, raczej doceniłby indywidualne podejście do sytuacji, w których staje Geralt i jakie decyzje podejmuje. Z kolei Marta Nussbaum, która jest współczesną filozofką i często pisze na temat empatii i emocjach, to myślę, że doceniłaby bardzo to, że mimo pozornego chłodu Geralt zazwyczaj stawia na poczucie sprawiedliwości podczas dokonywania swoich wyborów. Stoicyzm 25 roku, popularyzowany przez takich autorów jak Ryan Holiday, którego konto Daily Stoic na Instagramie ma ponad 3 miliony obserwujących, oferuje nam współczesną wersję Wiedźmińskiego Kodeksu. Adaptację starożytnej mądrości do współczesnych wyzwań. Jak w dzisiejszych czasach moglibyśmy zastosować filozofię neutralności Geralta? Oto kilka pomysłów, jak to można by było wykorzystać. Punkt pierwszy. Wybieraj swoje bitwy mądrze. Geralt nie angażuje się w każdy konflikt, ale gdy już wybiera walkę, daje z siebie wszystko. W dobie nieskończonych internetowych sporów warto nauczyć się rozpoznawać te bitwy, które są warte twojego zaangażowania. Punkt drugi. Zachowaj krytyczne myślenie. Tak jak Geralt kwestionuje wszystko, zarówno ludzkie, jak i nieludzkie motywy. Podchodź sceptycznie do informacji, z którymi się stykasz. Trzecie. Rozwijaj empatię dla obu stron. Geralt mimo neutralności rozumie motywacje zarówno ludzi, jak i nieludzi, potworów i ich ofiar. W spolaryzowanym świecie zdolność zrozumienia różnych perspektyw jest bezcenna. Poznaj swój własny kodeks. Geralt często odwołuje się do kodeksu Wiedźminów. Nawet jeśli jest on elastyczny, zdefiniuj swoje własne zasady, ale bądź gotów do ich rewizji w obliczu nowych dowodów. Relaksuj się w chaosie. Jak sugeruje stoicyzm, zaakceptuj, że pewne rzeczy są poza twoją kontrolą. Koncentruj się na tym, co możesz zmienić. Na koniec warto podkreślić, że lekcja z podróży Geralta nie polega na tym, żeby zawsze pozostawać neutralnym. Wręcz przeciwnie, to zrozumienie, że neutralność ma swoje granice i konsekwencje.
Geralt z Rivii uczy nas, że prawdziwa mądrość nie polega na unikaniu wyborów, ale na dokonywaniu ich świadomie, z pełnym zrozumieniem ich konsekwencji. W świecie roku 2025, gdzie polaryzacja, algorytmy i social media zachęcają nas do szybkich, emocjonalnych reakcji. Wiedźmińskie podejście, refleksyjne, stoickie, ale nie pozbawione empatii, może być naszym najcenniejszym narzędziem. Jak powiedziałby pewnie sam Geralt, neutralność jest jak srebrzysty miecz, przydatna w walce z niektórymi potworami, bezużyteczna wobec innych. Mądrość polega na tym, by wiedzieć, kiedy go użyć. A wy jak myślicie? Czy neutralność w dzisiejszym świecie jest możliwa, czy też raczej nie? Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach, no i pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli wam się dzisiejszy odcinek podobał. No i też nie zapomnijcie o subskrypcji dla tego kanału, ponieważ szykuje się jeszcze więcej wspaniałych materiałów na temat filozofii, gier i tym podobnych. Także mam nadzieję, że też dzisiejszy odcinek się wam spodobał. No i co? Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku.